Słuchacie audycji Lato z Radiem. Kochani, tu jeszcze dosłownie robię ostatnie ujęcie w samochodzie, jak prowadzę, bo jak się uda, to się dzisiaj z kolegą żegnam. A nagrywam to dlatego, bo też uczestniczył tu w YouTubach i no pomyślałem, że to tak będzie symbolicznie też fajnie, że i wy się pożegnacie z autem. Cześć kochani, albo czekajcie. Także cześć kochani, pozdrawiam was z ogrodu Gwelin Park, gdzie zaczynamy dzisiejszy vlog, gdzie właśnie wskoczyłem do nowej rzeczywistości. A jak tu się znalazłem i po co, to już się dowiecie wstępnie, oczywiście w trakcie wideo, bo to jest dłuższa historia, ale na ten czas zapraszam do zobaczenia obrazków i tego, co było trochę wcześniej i włącznie z przyjazdem dzisiaj. Expecto Patronus po raz drugi. Lubię ten moment, jak widać tak pradziad doskonale z dalsza po zachodzie słońca. So I'll take my time. I'm ready for it. Takie widoki zamieniam na takie widoki. Takie cynamonowej, bułka cynamonowa. Taka jak w Danii powinna być. The beach is open. Beach. Powiem wam, że to jest bardzo fajnie móc skorzystać z kąpieli wodnej. Taka kontynuacja trochę jeszcze poprzedniego odcinka wakacyjnego. So what, we got drunk. So what, with more weed. We're just having fun. We are meant to be. So what, we go out. That's what's supposed to be. Living young and wild and free.
Ktoś by zapytał, po co mi aż tyle bagaży na podróż. Mogę kupić wiele rzeczy na miejscu. To prawda. Większość rzeczy kupię na miejscu, natomiast pewne rzeczy już też chciałem wziąć ze sobą. I to niestety potrzebowało tyle miejsca. Natomiast cieszę się, że udało mi się ogarnąć. Zobaczymy, jak to będzie już na miejscu w transporcie w Szanghaju. Szybka przerwa na jedzone. Takich rzeczy, co jest w ogóle bardzo dobrze sobie na sam początek ogarnąć, to jest karta szanghajska, kochani, bo wraz z przyjazdem do jakiegoś dużego miasta macie możliwość przejażdżki autobusem, metrem, czasami też tramwajem, jak jest dostępny. I kartę można nabyć, przepraszam, trzęsie. I kartę można nabyć, słuchajcie, już na wejściu, jak się wychodzi z lotniska i idzie się do metra, to tam są takie automaty, gdzie można nabyć kartę, można ją kupić, można ją doładować na miejscu. Trzeba mieć Alipay z Zhifubao, znaczy się też WeChat, żeby dokonać płatności. Ja nie pamiętam, czy tam można dokonać płatności pieniędzmi, bo raczej korzystam z płatności QR. Natomiast to jest bardzo też pierwsza fajna rzecz, jak się już przyjeżdża do Chin. No i tak z nieco godzinnym opóźnieniem, tak 40 minut od tego, co powinny być 24 godziny, jak człowiek oglądał wschód słońca, udało się przyjechać elegancko, rozpakować i wyjść gotowym, żeby iść już na miasto. Tak naprawdę porobić organizacyjne rzeczy. Bo w ogóle, kochani, pozdrowienia z Szanghaju, gdzie to właśnie zaczynamy dzisiejszy vlog i zaczynamy go oficjalnie. Co prawda już pewnie trochę trwa, ale właśnie też chciałem pokazać taką trochę drogę przejazdu, takich jeszcze różnych urywków, co się działo w ostatnich dniach przed wylotem. Co robię w ogóle w Chinach, co robię w Szanghaju, to będziecie się dowiadywali w trakcie w ogóle też mojego pobytu. Będziecie mogli obserwować. Na razie mogę powiedzieć, że przyjechałem po prostu na studia magisterskie. Udało mi się dostać na stypendium rządowe i powiem wam, że cieszę się, bo nawet nie wiecie, jak bardzo się stęskniłem za Szanghajem. A jeżeli chodzi o rzeczy organizacyjne, na pierwszy dzień co można zrobić, i to już będzie trochę głównie dla tych, którzy przyjeżdżają właśnie też albo planują przyjechać do Chin, nie tylko do Szanghaju, w ogóle do Chin. Idę teraz kupić chińską kartę. Idę w banku już zaktualizować dane, bo wcześniej założyłem konto na poprzednich studiach. I jeszcze jadę, zobaczę Jialefu, czyli Carrefour, może DKI, czyli Decathlon. Takie mam tutaj rzeczy, mam listę zakupów, które chcę porobić. I to są rzeczy, które jak się mieszka w akademiku, czy jak się mieszka w ogóle samemu, fajnie jest ogarnąć pierwszy dzień. W szczególności
tą kartę, numer telefonu, bank, bo to otwiera wszystko, co dotyczy działania w Chinach, czyli Alipay i wszystkie aplikacje. Także bez dłuższego już gadania zapraszam. Z rzeczy, które też co są w Chinach w metrze, że jest, to, że jak się wchodzi do metra, jest kontrola bagaży, w sensie torebek i różnych takich plecaczków, zanim się wejdzie do metra. Oni bardzo dbają o bezpieczeństwo i powiem wam, że to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście człowiek czuje komfort, że nic się może wydarzyć w tym metrze, bo pilnują właśnie tam na wejściu, żeby nic w takich torebkach nie wnosić. I rzeczywiście tego pilnują. Something new. W ogóle jest tak, kochani, że jeżeli chodzi o metro, to jest zupełnie osobny temat. Ja kiedyś jeszcze na kanale Orange Jack miałem coś takiego, że właśnie też pokazywałem, jak tam do tego metra się wchodzi, jak się w ogóle właśnie też w godzinach szczytu się czasami dzieje, ale powiem, oj ja, zobaczcie sami po prostu. Ja za co kocham zwiedzać metro w Szanghaju, to architektura. Ale wow. A to jeszcze nie jest najlepsze, bo słyszałem o perełkach, ale to się ogarnie w swoim czasie. A na razie zapraszam do obrazków. Powiem wam, kochani, nie pomyślałbym, że pierwszym posiłkiem będzie kurczak KFC. Znaczy się nie taki kurczak KFC, tylko po prostu kurczak, tak jak tutaj też Chińczycy robią i Koreańczycy, tylko że Koreańczycy robią to jeszcze w sosie, a Chińczycy po prostu smażą. Wziąłem sobie coś takiego szybkiego, bo miałem dzień załatwień, a jeszcze lecę w jedno miejsce, gdzie zobaczycie przebitkę. Powiem wam, kochani, że teraz właśnie mam za sobą masaż tutaj kręgosłupa, głowy, w ogóle całej góry. Teraz będę miał masowane stopy i powiem wam, że to jest idealne po podróży, żeby tak po prostu się rozluźnić. Teraz na chwilę jeszcze cały czas moczę stopy w piołunie, Aicao, piołun, i jest naprawdę niezłe rozluźnienie. Tu w ogóle jest czasownik, można zobaczyć, ile jeszcze czasu zostało. Ja to mam 80 minut masażu, wystarczająco, żeby się rozluźnić i później spać. Krótko o płatnościach QR kodem. Wybiera się produkt, wybiera się opcję zapłaty, można Weixin albo Zhifubao, skanuje się kod i później maszyna wydaje odpowiednio już napój. No to jest 10:20. Za tydzień o tej porze, o godzinie 16:20 będę w Guilin Park.
Kojarzycie utwór Hegym August D? To właśnie nad czym grają panowie. Instrumenty tutaj a la skrzypce to jest właśnie Hegym. Po chińsku Xichin. 또 다른 해금 이 노래는 해금 yeah. 올라가봐 지금 yeah. Dzisiejsze gadanko będzie z ogrodów Guilin Park, do którego przybyłem jako pierwszego miejsca po przyjeździe w Szanghaju, bo jest to miejsce, gdzie jak byłem na pierwszym pobycie w latach 2016-2019 dosyć często tu przyjeżdżałem, mimo że wtedy miałem o wiele dalej do tego ogrodu niż mam teraz. Chciałem też tutaj przyjechać, nagrać gadanko, bo odcinek Ready for It pomyślałem go nazwać w ten sposób, ponieważ jest duża zmiana. Nagle znalazłem się w Chinach, w Szanghaju. Natomiast z rzeczy, co chciałem powiedzieć, jestem w Szanghaju po raz pierwszy od 2019 roku, a dokładnie od pierwszego dnia, kiedy się zaczęła pandemia, bo pandemia w Chinach, pierwsze jakby symptomy tego były 13 grudnia 2019 i wtedy też ostatni raz byłem w Szanghaju. Natomiast teraz przyjechałem tutaj, tak jak już wspominałem, na studia magisterskie, na stypendium i będę chciał wykorzystać też pobyt w Szanghaju, tu w Chinach w ogóle, do tego, żeby wam trochę pokazać to, co pokazywałem wcześniej na kanale Orange Jack. Chciałbym też, to jeszcze się zobaczy, jak to będzie w realiach, wykorzystać to, co człowiek miał umiejętności wcześniej nabyte. Czy to chociażby znajomość języka chińskiego, znajomość w ogóle Szanghaju, czy w ogóle takie inne rzeczy, które wcześniej bardzo dobrze pracowały. Teraz jest tylko kwestia dopracowania, po prostu przypomnienia sobie pewnych miejsc. Ale powiem wam, kochani, to jest fascynujące. Jak ja idę tutaj chociażby teraz po Guilin Parku, tam z tyłu grają na instrumentach chińskich, na Xichin, czyli koreańskie Hegym. Też mogę oglądać ludzi, którzy tak jak tu relaksują się przy piciu herbaty w domu herbaty. Zajrzę tam za chwilę. Są w ogóle też ludzie, którzy tutaj, teraz ich nie widzę w okolicy, ale w ogóle uprawiają tai chi, jogę, judzia tak zwana po chińsku. I powiem wam, że to jest to życie, za którym bardzo tęskniłem. Jakby nie chcę umniejszać Europie w ten sposób, natomiast no, brakuje mi takich parę rzeczy u nas. Tak samo pewnie będzie mi brakować tu w Chinach czegoś, co jest u nas w Europie, ale to wiadomo, nigdy się tego nie pogodzi. Natomiast co chciałem też jeszcze, kochani, powiedzieć, z takich ostatnich czasów refleksja, żebyście, i to powtarzam często, ale to tutaj jeszcze raz podkreślę, nie zapominali realizować swoich marzeń, bo czasami one się zmanifestują w zupełnie niekonwencjonalny sposób. Też nie bójcie się, jeżeli te marzenia nie będą jakby manifestowały się w ten sposób, jak myśleliście. Czasami jest tak, tutaj ściągam buty, jeszcze przy okazji, bo się przejdę ścieżką zdrowia. Tutaj jest też tak, kochani, że czasami te realizacje marzeń przychodzą w nieoczekiwany sposób. I też mogę tak powiedzieć w skrócie, że stało się szczęśliwe z Szanghajem. Tak teraz też trochę chodząc po tych kamieniach i też tak idąc ku końcowi z myślą, chciałbym was, kochani, zostawić z dzisiejszym odcinkiem z tym, że Are you ready for it? To też wasza gotowość właśnie na wdzięczność. Generowanie wdzięczności za każde spełnione marzenie. Każde. Ja dlatego na ten czas kończę już gadanko. Też się z wami żegnam w dzisiejszym odcinku. I kochani, trzymam za was kciuki
jeżeli chodzi o marzenia. A co do odcinków na YouTube, raczej teraz spodziewacie się z Szanghaju, z Chin i też trzymajcie kciuki, bo mam nadzieję, że takie pomysły, jakie gdzieś mam, że uda mi się je zrealizować, a jakie to też będziecie widzieli w najbliższym czasie. No ten czas to tyle z mojej strony. Trzymajcie się, pozytywnych wibracji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Chwila.